Siemanko, środowy, poranku. Pakujemy się i lecimy. Teraz jedziemy do miasta w Amazonii, do dżungli. Kierujemy się tam z uwagi na pewien wyjątkowy obiekt. Jest wyjątkowy w skali całego świata. Rio de Janeiro zawsze będzie mi się kojarzyć z pięknymi widokami. Jest to jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie widziałem w życiu. Połączenie tego oceanu, tych gór, tych wieżowców. Bardzo dużo jest tu siłowni oraz wysportowanych ludzi. No i nie ma tak dużo palenia czegokolwiek, bo na przykład w takiej Tajlandii to o wiele większy problem z tym jest. Tam wszyscy jarają szlugi oraz zioło, no i jeszcze śmieci. Śmieci w Tajlandii się palą. Lotnisko, to samo, na które przyleciałem tu do Rio, ono jest na takim jakby półwyspie. Ciekawie to wygląda na mapie i ciekawe rzeczy dzieją się w głowie, kiedy jesteś w samolocie, który ląduje na tym lotnisku. Jak duża, a właściwie jak mała jest szansa, że uda mi się nagrać to lotnisko, nie siedząc przy oknie. Jesteśmy już w powietrzu, lecimy właśnie samolotem linii LATAM i to są chyba jedynie linie lotnicze, w których nie chce mi się spać. Ten samolot ma w sobie coś pobudzającego. 50 minut polecimy do São Paulo. Ostatnio jak leciałem tymi liniami LATAM, to było podobnie właśnie, bardzo jakby, no nie wiem, musicie spróbować. Obrigado. Woda, jakie to było dobre. Ogólnie Brazylijczycy nie mają lekko, mają mało miejsca na nogi. Nawet moje krótkie polskie nogi się tu nie mieszczą za bardzo, a co dopiero właśnie nogi jakiegoś kafara z Brazylii. To chyba dlatego właśnie odpadło, bo ktoś pewnie nogą zahaczył. Tu jest jakiś taki brakujący kawałek. O, tu leży. Kawałek fotela odpadł sobie. Ciekawe. Spróbujemy naprawić. Nie, no nie da się to jakoś. Musiałbym... Kombinerki jakieś by się przydały chyba. Dobra, lecimy tak. Nic się nie stanie. Nic się nie stało. Brazylia, nic się nie stało. Dolecieliśmy do São Paulo, więc lecimy dalej. 12:10. Manaus. Lecimy do Manaus. Podekscytowałem się, a to mi się dość rzadko zdarza. Patrz, jak to wygląda na mapie. Zobacz to. Jesteśmy tu właśnie w Ameryce Południowej, dokładnie w São Paulo teraz. Jest takie duże miasto, a lecimy tu. Normalnie do dżungli, to znaczy do miasta w dżungli. Manaus jest stolicą Amazonii, a my lecimy właśnie do amazońskiego lasu deszczowego. Wielkie to jest miasto w dżungli, ale tam i tak jest ponad 2 miliony ludzi, więc nie zginiemy tak od razu, pod warunkiem, że nie będziemy się zbliżać do wschodniej ściany tego miasta, które jest owiane złą sławą podobno. Ogólnie jakby dobrze trafiłem, już jakby znowu mam szczęście w życiu, bo złapałem kontakt z jedną osobą z Manaus, przyjedzie po mnie na lotnisko. Tym razem lot potrwa aż 3 godziny, ale na szczęście jest tym razem taki większy samolot i wygląda o wiele lepiej od tamtego. O, i jeszcze księża z nami lecą, także na pewno nie zginiemy. Jeszcze nigdy nie słyszałem takiego hałasu w samolocie. Wszyscy pasażerowie wyglądają na spokojnych. To chyba tylko mi ten hałas przeszkadza, ale no po prostu tyle decybeli, masakra.
to już ucichło stopniowo cały czas, aż w końcu przeszło w taki normalny, klasyczny szum samolotu. Dalej jest głośno, ale to jest normalne, bo w samolocie powinno być głośno, ale tam to brzmiało jak jakby coś wpadło tam do tego silnika. Montaż teraz będzie robiony, a lot to nie są 3 godziny, tylko prawie 4 godziny, więc może uda mi się skończyć kolejny odcinek. Do zobaczenia. My już wylądowali. Podobno przyjechała po mnie cała rodzina. Idziemy się przywitać. O kurde, już tu czuję, jak jest ciepło. Oświetlony bardzo, zawsze jakimiś kolorami. Teraz pewnie będzie ze względu na olimpiadę. Będą jakieś francuskie kolory. No, także jestem już właśnie pod opieką. Agnieszka. Witam. Okazało się, że Agnieszka jest z Bielska-Białej. Tak więc z południa Polski, tak samo jak ja, więc siemano, możemy się fajnie pogodać. Ej, jak tu jest ciepło, to jest masakra, jak słońce po prostu parzy jak jakaś lampa, nie? Ale wilgotności się większej spodziewałem. Po tym jak byłem w Tajlandii, to tam było rzeczywiście jak w saunie, w takiej lekkiej saunie cały czas jakby się było. Tak. Tutaj tej sauny nie ma, ale lampa jest totalna. Jest warstwa chmur na niebie, a słońce mimo wszystko parzy tak, że jakby normalnie przy piecu się stało. Bo jest teraz okres suszy tutaj, bezopadowy, dlatego jest, nie ma tego Bo tutaj tej pary. tutaj nie ma pór roku, wiosna, lato, jesień, zima. Tu jest Nie tylko... ma, tylko deszczowo albo bezdeszczowo. Okej, i teraz jest bezdeszczowo. Bezdeszczowo już nie pada miesiąc. Miesiąc już nie pada. Tak, bo tutaj są takie, wiesz, kanały naturalne robione. Jakiś krokodyl sobie po prostu kanałami przejdzie i wjeżdża sobie do miasta. I na przykład zaleje ulicę, bo na przykład jest jakiś zjazd, taki w dół, no i zaleje tam na dole tą ulicę. No i tam nagle, wiesz, przestanie padać, spłynie trochę tej wody i siedzi tam na środku drogi krokodyl, no nie? No i wtedy się dzwonią po straż pożarną, ale po tych tutaj z CIKS-u, żeby usunęli tego zwierzęcia, żeby mu nic nie zrobili, no nie? To w Polsce to w porywach można dzika spotkać na drodze, ale no krokodyla? Właśnie, to są takie uroki, no nie? A jak z pająkami? Macie takie łasienkowe pająki jakieś większe? Nie, tutaj nie ma takich akcji jak tam, nie wiem, w Australii czy w Azji, no nie? Siema Wiktor, jak się masz? Dobrze. Dobrze. Kiedy w Polsce byłeś ostatnio? 2 lata temu. 2 lata temu, okej. I całe życie tu, w Brazylii mieszkasz? Tak, I co, do szkoły pewnie tu chodzisz, tak? I tak dalej. tak. Jest fajny. Tu też w piłkę, piłkarzy dużo, nie? Tak, bardzo. Lubisz w piłkę grać? Lubię. Super. Jakiś jaszczur. Takiego nie widziałem nawet w Tajlandii. O kurde, podnosi ogon. Trzeba wypierać. A wy co, byliście w Manaus kiedyś? Podejrzewam, że to jest mało turystyczny kierunek, chociaż tu jest taka baza wypadowa na te wycieczki rzeczne. Tu jest bardzo popularny taki temat, że o ile tu lądują turyści, no to właśnie po to, żeby kupić tu wycieczkę i połazić po dżungli z przewodnikiem albo popływać po tej rzece. No ja tu jestem, powiedzmy, że w podobnym celu. Pisaliście mi w komentarzach właśnie wielokrotnie, że ty nie jedź do Manaus, bo na Sadistiku jest pełno filmów z Manaus właśnie. Czyli jakieś drastyczne filmy, tak? No kurczę, nie wchodziłem na ten Sadistik dawno. No i na drogach jest niebezpiecznie, oni tu naprawdę się nie zatrzymują nawet na pasach. Manaus, wspaniałe miasto, które wyrosło na kauczuku i kiedyś było bardzo bogatym miastem. Teraz już jest trochę biedniejsze, bo ktoś wymyślił syntetyczne plastiki, no i kauczuk już nie jest taki ważny, jak był kiedyś. Ej, w tym odcinku skorzystam z 10-letniego doświadczenia Agnieszki. Chodzi o doświadczenie w związku z mieszkaniem w Manaus. Agnieszka mieszka tu już od 10 lat i dziś właśnie pod opieką Agnieszki oraz jej męża Marcio udamy się na takie wielkie targowisko, aby zrobić takie normalne zakupy. Także
Idziemy. Petardy. Petardy, tak. Nie wiem, z jakiegoś, coś jakieś robią, inauguracje. Sobota. Różne są interpretacje tego. Na przykład są też takie, wiesz, nie, takie trochę inne sytuacje. Na przykład, ale to jest bogato, to jest coś inaugurują albo gdzieś jakieś święto musi być, może tam pojedziemy, Czyli to nie zobaczymy. jest strzelanina kolejna? Nie, ale robią Właśnie na Agnieszka przykład... opowiadała mi, że była świadkiem strzelaniny i to takiej, kurczę, była w takim miejscu się znalazła, że praktycznie na linii ognia, ty mówiłaś, nie? Tak. Że samochody się zatrzymały na pasach, na przejściu dla pieszych, no i gościu wyskoczył z pistoletem i strzelał, stojąc przed maską samochodu, w którym siedziała Agnieszka i tak jakby lufę miałaś ileś tam, kurczę, 2 metry od... Tak, dokładnie. On stał przed moją maską, więc to było co 1,5 metra. I ja po prostu nie byłam nieprzyzwyczajona do takich sytuacji, nie zdawałam sobie z tego sprawy. Patrzyłam na gościa, który stał z pistoletem, który się błyszczał na słońcu. Ja ci kręcę. I dym w ogóle był od strzałów i ja nie zdawałam sobie z tego sprawy, że co się dzieje. No, nie, po prostu trwało to u mnie, żeby zareagować i się jakoś uchylić albo chować. Masakra. My nie mamy takich instynktów, no nie, żeby się chować. No tak, no. No i te strzały tu właśnie teraz tak i sobie ja takie, wiesz, flashbacki z tego twojego, z tej historii, nie? Dużo ludzi z Polski tutaj odwiedza te strony? Raczej nie, no bo to jest tak trochę oddalony region. Ciężko tutaj i tutaj nie jest jakoś tak bardzo rozpowszechnione zwiedzanie w Manaus. Czyli tutaj turysta, który przyjeżdża tutaj, to już nie jest taki turysta komercyjny, tylko taki turysta, powiedzmy tak jak ty, no nie? Poszukiwacz, dokładnie, no nie? Okej, Agnieszka, a powiedz mi jeszcze, czy Amazon jest z Amazonii? Ten, wiesz, taki sklep duży, nie? To był jakiś plagiat chyba, no nie? Nie wiem, Ale jak bo to się jest, stało. jest Nie. w Europie Amazon. No wiem, ale no, na pewno nie jest z Amazonii. No, Nie jest z Amazonii. No. Firma Amazon nie ma bezpośredniego związku z Amazonią. Nazwa firmy Amazon pochodzi od rzeki Amazonki, która jest jedną z najdłuższych rzek na świecie i przepływa przez Amazonię. Pozdro widzowie kanału Marcina Banota. Te fale, No. ciemne, jasne. A to już no widziałem w Rio na w Rio, plażach. dokładnie. Rio się to sobie to przysposobiło dlatego że ten temat jest z Manaus i o czym on mówi? Encontro das Águas, spotkanie wód. Woda, Rio Negro, Rio Solimões. Okej, to jest motyw nawiązujący do spotkania wód. Tak. Bo tu jest ta rzeka, gdzie jeszcze tego nie widziałem na żywo, ale mieszają się wody dwóch rzek. Właściwie one się nie mieszają, one się spotykają. Okej. One się przez 100-200 km nie mieszają w ogóle, dlatego że one mają inną konsystencję, inną temperaturę i nie mogą się wymieszać. One płyną prawie przed oceanem dopiero się... To jest takie wyjątkowe bardzo zjawisko to jest, nie? Tak, wyjątkowe to jest zjawisko. takie nietypowe, no bo dwie rzeki są zupełnie inne. To jest port Moderna, tak? Tak, Manaus Moderna, chociaż tutaj nic nie ma, moderna to znaczy nowoczesne, chociaż tutaj nic nie ma nowoczesnego, no nie? No wiesz, no jakby tak porównać to z lasem. Ej, ale tu się dzieje, ile tam jest bananów. To się nazywa Fiera di Banana, rynek bananowy. Ja cię kręcę, ja nie widziałem nigdy na takiej gałęzi jeszcze bananów, nie? Zapach tych ananasów jest obłędny, naprawdę. Tu w ogóle jak ładnie kolorki, niesamowite. Z tego, co się wcześniej dowiedziałem od Agnieszki, to tutaj w Amazonii są bardzo specyficzne warunki uprawy i na przykład takie marchewki ani ziemniaki tutaj nie rosną. Tu rosną głównie takie owoce, które dużo wody chłoną, bo tu jest jakoś tak, że tu nie ma takiej ziemi normalnej, bo Amazonia kiedyś, wiecie, to było pod wodą, tu był jakiś ocean i ta woda się tu jeszcze tak nie wykształciła i tu ino jakieś ananasy, arbuzy, melony, banany, jakieś takie cytrusowe bardziej rzeczy rosną, a reszta jakieś jabłka i marchewki to importowane są. To jest papaja, tak? Tak, to jest papaja. Tutaj się na to mówi mamon. Sok z trzciny gdzieś tutaj można właśnie zakupić. Ja myślałem, że zobaczymy proces wyciskania tego soku z trzciny, no ale może następnym razem. Patrz jak to ręcznie robią, jak nie mają maszyn, patrz jak wyciskają, widzisz? We are drinking this liquid. Dobre, ale to jest sam cukier, no. To jest tak słodkie, że aż by się chciało wodą popić. Amazonia, płatność kartą, bez problemu.
To ziemniaki? Kara to jest taki ziemniak amazoński. Ale tutaj fioletowy tego- jest w tego. środku. Jaki to ma On kolor? jest twardy i wiesz jak oni to robią? Zazwyczaj oni robią takie cienkie plastry, rozkładają na brytwannie, wkładają do piekarnika i to wtedy z tego wychodzą takie chipsy. Wow, ależ to ma żywy kolor. Jeszcze raz jak to się nazywa? Kara. Kara. Ciekawe bardzo. Pudufer, mówi, że to jest czyste żelazo. To jest owoc, nazywa się żeni papo. On ma jakąś... Żeli papą? Żeni papo. A. Żeni papo, nie? Woda z kokosa, pyk. Tam Za pewnie jest 200 kubeczek, a tutaj 300 metrów za 5 albo litr za 15. litr za 15. Przecież to jest tanio jak barszcz. Tak. Nie, to ja poproszę butelkę całego litra, nie? No to sobie weź. Brigady. Uno litro. Chłopie, 15, czyli nieco ponad 10 zł za litr takiego świeżaka. No to kurczę, bieremy. No i tu właśnie do reklamówki. I popatrz, pokażę Ci takie typowe produkty regionalne. Farinia, to one zazwyczaj są robione, to jest farinia z mandżoki, To no wygląda nie? jak kasza jaglana. Ja tego nigdy w Europie nie widziałam. Wydaje mi się, że dla Europejczyków to nie jest dobre, bo to jest twarde, no nie? A my Troszkę mamy jak słabe piasek, zęby. to jak No, piasek, dokładnie. Ja to kiedyś kupiłam i nikomu to nie smakowało. Ja to uwielbiam na przykład do sałaty sobie polać potem olejem octem i tak dalej, ale oni mają faktycznie zupełnie inne zęby i oni sobie z tym radzą. U nas w Europie by to nie przeszło. no. Okej, a to też jest jakaś forma tego? To jest tapioka, też jest z mandżoki. To jest też z mandżoki, tylko jakiś inny proces, nie pamiętam. A tutaj kurczaki małe. Tak, możesz kupić od kurczaka do wszystkiego tutaj. No nie? Ale to takie bardziej jakby kolekcjonerskie, czy na ubój? Nie, to jest ktoś, kto kupuje sobie, żeby sobie w domu w ogrodzie mieć kurki, wiesz? A później je zjeść? Tak, albo mieć jajka, no nie? Świat jest straszny. Trzeba na weganizm przejść. Tym bardziej, że tutaj rośnie acai, czyli roślinka z pełnowartościowym białkiem. Fajnie jakby się udało dziś znaleźć jakieś źródło acai tutaj. Słyszysz, no nie, że mówi po hiszpańsku, to pewnie są z Wenezueli. Jest bardzo tutaj duża emigracja z Wenezuelczyków. Czego nie było 5 lat temu, teraz jest. Popatrz, tutaj sprzedają polpy owocowe, no nie? Polpy To owocowe? jest tak, marakuja, tutaj jest chyba gojada, tutaj jest kupuasu, z tego co chyba widzę, tutaj jest chyba ananas. To jest bez żadnej kontroli, nie wiesz, no ile tam jest soku, ile tam jest wody, i czy to jest czyste, czy nieczyste, no nie? Tu wentylatory suszą kartofle. Też ciekawe, tak sobie po prostu leży. Nie, to cebula. To już widziałem. São Paulo. Kojarzy mi się z Pokemonem Bulbasaur. To się tam jeszcze ciągnie i ciągnie zaraz, wiele tak, metrów. i tam pójdziemy dalej, tam są ryby, no i mięso i ryby, zobacz. Wow. Taki kadr jak z Biedronki. Tutaj mają importowane rzeczy, no nie? Jak ja przyjeżdżałam i pytałam o seler, chodziłam po całym rynku wszędzie, macie salsa, to się mnie pytają, czy jestem szefem w jakiejś restauracji, no nie? Mają tutaj wszystko, no i kiedyś nie było tego, jestem zdziwiona, szczerze, pierwszy raz widzę takie zaopatrzone, wiesz, stoisko. O, tutaj widzisz, jest na przykład sałata, tak jak mówiłeś, to hydroprodukcja, no nie? Widzisz, ona w ogóle nie ma ziemi, tylko ona jest pewnie wodą. No. Sałata z hydroponiki. Tak, no bo Okej. tutaj też sałata by za bardzo nie wyrosła. Pierwsza, nie ma dobrej ziemi, druga, by ziemia to spaliła albo jakoś zjadła wilgocią. No, to jest ekstremalnie. O, tu też takie polskie klimaty. Pomidory, cebula, czosnek, papryka, tam kartofle, marchewka, buraki, kapusta. Normalnie człowieku Warszawa. A to rośnie na drzewie, czy jak? Tak, queso albero, tak, na drzewie. Czyli takie coś zrywasz z drzewa, musisz to To otworzyć. spada chyba, no nie? Jak już to otworzysz, to w środku masz tak jakby normalnie ktoś to nasypał tutaj, a później musisz to wziąć i to jeszcze Jeszcze obrać. raz otworzyć, no i wtedy są te orzechy brazylijskie. I to nie? jest już, czyli to jest podsmażone, no nie? Podsmażone, one są albo jeszcze podsmażane Smażone, są. tak, żeby podsuszone, a w środku jest świeża, no nie? Okej. Dam Ci spróbuję. A co Tutaj to jest jeszcze inny orzech, taki sam, to jest też tak, że Orzech? spada. Ja I tutaj cię kręcę, to wygląda jak są jakiś- orzechy w To środku. wygląda jak jakieś stworzenie, jakiś żółw albo coś takiego. To spada z drzewa i to zbierają i muszą to rozwalić i w środku są orzechy, które też muszą obrać, no nie? Niebywałe. To są generalnie wszystkie rośliny amazońskie, które mają jakieś właściwości medycynalne, no nie? Na przykład tu się nazywa paznokieć kota, no nie? To jest Koci dosyć- pazur, to tak, już w Polsce to na... Tak, to słyszałem. Tutaj mówią, Sara, leczy wszystko, tak się nazywa, no nie? Czyli tu tak jakby do tego pana jak do zielarza można przyjść, do apteki, tak? Dużo rzeczy. Tak. Mielenie guarany. Język piraruku, czyli język największej ryby, która żyje w Amazonce. Próbowałem w São Paulo. No a to jest guarana w takim jakby bloczku i robisz tak.
No i tak się właśnie, tak powstaje sproszkowana guarana w taki bardziej jakby ręczny sposób, ale są też takie bardziej przemysłowe kminy, jak taka maszynka do mielenia. No i to są właśnie ziarenka, już takie wysuszone, uprażone, a to jest świeża guarana jeszcze na krzaku. To jest syrop z guarana, prażony. Prażone guarana jest zmoczone w wodzie. Okej. Woda zbiera z guarana ten smak i tak dalej. No. I robi się taka ciemna i smakowa właśnie guarana i to mieszają z cukrem, no nie? Największym składnikiem jest cukier, no nie? Okej. A później naturalny ekstrakt z guaraną, no nie? Mieszają później z wodą, rozpuszczają i robią z tego napój, no nie? A to ma działanie pobudzające też? Tak jak... Tak, guarana energetiko, no. Tak, pobudzające bardzo, no nie? Z tego co widzę tutaj najbardziej Ci będzie pobudzał pierwszy składnik, czyli cukier. No Cukier nie? tu jest, no. No. Czyli takim najlepszym naturalnym sposobem, jakbym chciał tej guarany, to po prostu ten proszek, nie? Tak, tak. Tutaj też jest jakiś inny producent pewnie, bo każdy będzie sobie tutaj. To jest San Miguel, 2 litry. Kolejna guarana, naturalny produkt. Amazońska guarana, syrop z guarany. Okej, i guarana w proszku. To bym chciał kupić. Tak? Jak go otworzysz, to od razu zamknij w jakimś pojemniku, wiesz? Ma być malutka łyżeczka tylko na dzień. Okej. To może zaszkodzić nerce albo coś takiego. Poczytaj sobie, no jakbyś... To są właśnie te wcześniej wspominane orzechy brazylijskie. Tutaj są już tak wstępnie pociachane. No i później proces otwierania takiego orzecha. Tak. To ląduje tutaj. Już prawie w takiej formie, w jakiej można u nas kupić. Jeszcze tylko trzeba je lekko podprażyć, no i na eksport do Europy. Próbujemy takiego orzecha. Świeże orzechy mają taki miąższ. Dobre, dobre, takie lekko kokosowe jakby. Taka konsystencja z kokosem mi się skojarzyła. Dobre. Importowane pomidory. Także można tu na drzewie znaleźć guaranę, ale o pomidorze to zapomnij. To są krewetki, mikrokrewetki, nieprawdopodobne, takie malutkie. Wow. Siemanko, obrigado. Suszone piraruku. Ogólnie teraz jesteśmy na takiej części rybnej. To jest typowa ryba tambaki nazywa się i on się, tego albo się robi zupę, albo najczęściej się przekraja na połowę, patrz jak ją czyścią i dają to na grilla i grillują, jest bardzo dobre. Rzuca się tylko trochę soli i polewa się sokiem z cytryny, wyciska się sok z cytryny. Bajera. Widać, że już nie jedną rybę pan obrabiał. Fach w ręku. Kurczę, to normalnie chwila, moment, nie? No już takie fileciki ładne. Pyk. Też jest taka tania rybka, ona jest bardzo tania. Paku, a ja to jadłem w Argentynie. One Tak? są bardzo dobre te ryby. Tak. Wow. Wow, co to za ryba jest, ale potwór. Nie wiem, nie pamiętam jak się nazywa. Wygląda jak jakiś rekin. A, dorada to jest. To doradę też jadłem. Ja nawet nie wiedziałem, a jadłem taką rybę. Na brak ryby bym nie narzekał, na pewno. One wyglądają jak glonojady. Nie wiem, chyba tak, one muszą być, patrz jakie mają małe oczy, po prostu nic nie widzą, no One nie? straszne są, jak wyglądają jak takie potwory, nie? Potwory, tak. A, jesteśmy przy wodzie już tutaj, tak? Handel, tak. Tutaj nawet możesz sobie zrobić pranie. Wszystko na plecach, widzisz? Na plecach. No i Rio Negro. Wszystko wywożą gdzieś w środek tego, widzisz? Coś będą budować gdzieś. Wszystko się ręcznie nosi, no nie? No to rzeczywiście tu jest port, a tu nie ma żadnego żurawia. Ja cię kręcę. A muszą mieć wyrobione łapy. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, że Amazonka w zeszłym roku wyschła w regionach. Tak, No to- tak, było tak. o tych suszach w Amazonii. Było. I teraz było. w tym roku nie dolało wody i w tym roku będzie jeszcze większa susza. O kurde. Większość produktów, materiałów i wszystkiego dostarczają drogą wodną, statkami większymi albo mniejszymi. W zeszłym roku te statki większe, one w ogóle nie mogły przepłynąć tutaj. Środek rzeki był za płytki i one się tam w piachu
roku zakopywały. Grzęzły. I co w tym roku zrobili? Już w maju kopali rów większy, głębszy w środku rzeki, że jak się obniży, żeby te większe statki mogły przepłynąć łatwo. O kurczę, to ciekawe, no. No. Woda w Amazonce również może się Ona skończyć. dyktuje tu jakby, od niej jest zależne życie, nie? Tak. I nie tylko to, że wodę można wypić, tylko no transport wodny. Tam jest jakaś buda, tam ktoś mieszka. Czasami widać pranie, to znaczy, że mieszkają. I potem wychodzi żona i dzieci, no nie? Przyjechali w ogóle sprzedać ryby, widzisz? Ale pewnie sprzedają ryby i coś pewnie kupują i jadą tam gdzieś do swojej wioski, no nie? A to jest stacja benzynowa. Tutaj normalnie ludzie mieszkają. No, taki warun na wodzie, taki domek na wodzie. Ultra tanie ananasy. 3 takie ananasy, 10 hiajs. 3 za jakieś 7 zł. Teraz jest tyle wody, co tam widać, a jak jest wysoki poziom rzeki, czyli kwiecień, maj, to woda się wylewa aż tutaj. Onde está escrito açaí? Palmowe jagody, czyli jagody, co rosną na palmie. Teraz jesteśmy już w innym miejscu niż tamto targowisko, w poszukiwaniu açaí. Fado, mais é líquido. To jest czyste açaí. Ale jest sem açúcar, ne? Sem açúcar. Bez cukru. Chcesz spróbować? Okej, chcę, a myślisz, że to jest jakby bezpieczne? Tak, myślę, że tak. W takim sklepie w tej dzielnicy tak. Okej, no to tak, to chcę, to ja bym to sobie kupił. Mówi, że jest świeże i nowa dostawa. Ładny kolor I to ma. w miarę szybko musiałbym do lodówki dać, tak? No możesz to na przykład teraz się tego napić i resztę sobie zaniesiesz do lodówki w hotelu. Okej, dobra, to płacę i próbuję. Okej. Ciekawy jestem bardzo tego smaku. Czy ja znajdę gdzieś takie açaí tutaj na drzewie, żeby sobie to samemu zerwać? Tak, ale musisz się wspiąć i ty nie, bo palma jest bardzo wysoka. Moje naturalne açaí jednak zostaje chwilę w lodówce, a my skorzystamy sobie z okazji i spróbujemy, jak oni to serwują tutaj w taki bardziej wymyślny sposób, bo tu obok jest właśnie kolejny interes, no i można sobie spróbować takich ala lodów. Już takie właśnie fotele w kolorze açaí, tu panowie pracę na wysokości. A tu jest. Wybierasz sobie ilość, oni ci tutaj, tam będą ładować to. Ale to oni mają już te açaí w tych maszynach, tak? Tak. I to jest tak, w formie takiej pulpy zmieszanej z kryształkami lodu. Tak, zmrożone. I do tego możesz sobie dodać dodatki. A czekaj, jeszcze powiedz mi proszę, tutaj jak jest to w formie tej pulpy mrożonej, czy tam jest to jeszcze już z cukrem, czy dopiero będzie słodkie po dodaniu dodatków? Nie, on tu ma już 10% cukru. To ma zawsze 10% cukru, tak? Tak. Okej. Quer fazer os 300? Syrop zgwarany. I pulpa. Ja widziałem często takie podobne miejsca w całej Brazylii, tam w São Paulo, w Rio i zawsze myślałem, że to są po prostu lodziarnie, a to nie jest tyle lodziarnia typowa, bo no, lody się robi z mleka bardziej i z jakichś innych cudów, a to są po prostu mielone acai z lodem. Tak. I teraz tego spróbuję. Spodziewałem się większego uderzenia słodyczy, chyba już złapałem tolerancję po napiciu się tego soku z trzciny cukrowej, bo to było tak słodkie, że teraz już nic nie będzie słodkie. Pyszne to jest, smakuje po prostu jak coś dobrego. Ciężko mi jakoś opisać smak samej acai, bo jest tu dużo dodatków. W ogóle to nie da się tego porównać do jakiegoś owoca, no nie? My to jakoś kojarzymy błędnie, bo mówimy na to jagoda, no nie? To nie ma nic wspólnego z jagodą. Ja bym się spodziewał, że to jest bardzo słodkie, właśnie takie jagodowe, sam w sobie ten owoc, nie? Bo ona ci też tutaj dała syrop, no nie? Z guarany. Tak. No to też jest słodkie, no No. nie? Zobaczysz, że to, ten oryginalny açaí, ono w ogóle nie ma cukru, no nie? Wtedy poczujesz smak, no nie? Myślisz, że to by się przyjęło w Polsce? Myślę, że mogłoby się przyjąć, bo açaí jest bardzo zdrowe z tego, co się można doczytać w internecie, a w Polsce i ogólnie w Europie jest taka moda na fit, więc wszystko, co jest zdrowe, antyrakowe i odmładzające, to jak najbardziej mogłoby się przyjąć. Marcio, Agnieszka, thank you very much. Thank you. Obrigado, bye. 5. piętro. Znowu jesteśmy w nowym hotelu, tym razem nieco dalej od centrum miasta. Także siemanko, nowy pokój. Czekajcie, już Was oprowadzam, tylko najpierw trzeba acai schować do lodówki, żeby się nie zepsuło.
Acai się mówi. Acai, a nie Akai. Ej, i czemu w mojej lodówce nie ma światła? Ważne, że jest zimno. Także odkładamy. Taki oto to jest pokój. I nieco poniżej 200 zł za jedną dobę. Jest biurko do montażu, wygodne łóżko. Haczyk w tym hotelu jest taki, że automatyczne podnoszenie. Haczyk tu jest taki, że tu jest... O kurde, mam widok na baterie słoneczne. O kurczę, i na jakiś urbex. Taki mam widok, w sumie średni, ale nie najgorszy. Tam jest taka dość ruchliwa ulica i cały ten hotel znajduje się nieco dalej od tego centrum. Tam widać to centrum. Jest 10 minut samochodem do centrum, dlatego tu jest tak dość tanio jak za taki standard. To jest 4-gwiazdkowy hotel, no i poniżej 200 zł za dobę, ze śniadaniem i z dostępem do takiej wypasionej siłowni, więc myślę, że to jest dobra cena. Jest to całkiem dobra cena, jest też wygodny fotel, no i restauracja, w której można zamówić sobie jakiś obiad albo kolację, no ale to już trzeba dopłacić, nie? Łóżko czyściutkie. Fajnie to wygląda. Wygląda na to, że spędzę tu wygodnie kolejne dni. Ten odcinek już pomału kończymy, ale chciałbym jeszcze spróbować razem z Wami tego właśnie acai. Ciekawy jestem, jak to smakuje. Nigdy jeszcze nie próbowałem takiego świeżego acai i takiego totalnie bez dodatków żadnych. No bo dzisiaj te lody, to znaczy ten taki deser na acai, to był trochę przekłamany. To jest taka, ale... pulpa. Nie smakuje to jak jagody. Kurczę, troszkę taka jogurtowy posmak, jakby taki jogurt naturalny. Taki piasek w zębach trochę też. Ogólnie dość słaby smak. Może lekko ziemniaczany. Pachnie jak jakieś takie lekkie owoce. No ale bardzo ten smak jest taki neutralny. Lekko ziemisty może nawet. To jak to smakuje, to tam pal licho, ale jak to działa. Ja się tak naczytałem o tym acai, że ja chyba się przeprowadzę do tej Amazonii. To jest chłopie odmładzające. To Cię może odmłodzić, także przydałoby się, bo broda mi siwieje. Ciężko coś negatywnego powiedzieć na temat tego smaku, ponieważ ten smak jest taki, no kurczę, trochę nijaki. Dosypiemy jeszcze tej guarany. Ogólnie pulpa ma w sobie coś takiego, że chciałoby się to jeść. To jest coś takiego, co ma w sobie też na przykład dżem w słoiku albo nutella, że tak by się chciało otworzyć i jeść łyżką, nie? No to właśnie. Z tą guaraną jest jeszcze bardziej gorzkawe i takie ziemiste. To jest jeden z najzdrowszych darów natury na tej planecie, podobno. Z takich odkrytych, bo takie nieodkryte, jak się dopiero odkryją, to może będą jeszcze zdrowsze, ale tu jest normalnie białko. 19 aminokwasów, w tym wszystkie egzogenne, czyli normalnie masa możesz na tym robić, a do tego jeszcze kwasy tłuszczowe, wielonienasycone, jednonienasycone, do tego witaminy A i E, czyli te rozpuszczalne właśnie w tłuszczach oraz jeszcze inne witaminy. Generalnie to jest zdrowe, ale trzeba to dobrze przyrządzić, żeby było zdrowe, bo jak się na etapie oczyszczania tego popełni jakieś błędy i dostaną się tu amazońskie owady, to można się tym nawet zabić. Koniec tego odcinka, zarościepa materiału, prysznic, montaż, no i to wszystko. Dziękuję za wytrwanie do końca i pozdro. Ale ta woda ma tu czerwony kolor, jak herbata. To jest normalnie herbata.